Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Nagrywanie podcastu nie miałoby większego sensu, gdyby nikt go nie słuchał. Zdradzę Ci dzisiaj, czego ciekawego dowiedziałem się ostatnio o słuchaczach Małej Wielkiej Firmy i co z tego wynika. Zaprasza Marek Jankowski. Dzień dobry, to jest odcinek 245. Transkrypcję i prezent do pobrania znajdziesz na maławielkafirma.pl/245. 3 miesiące temu zorganizowałem ankietę dla słuchaczy Małej Wielkiej Firmy. W tym odcinku chcę Ci powiedzieć o jej wynikach i o związanych z nimi moich planach na 2019 rok. Dlaczego dopiero teraz podsumowuję tę ankietę? Są 3 powody. Po pierwsze, zaskoczył mnie Wasz odzew. Kiedy robiłem podobne badanie 1,5 roku wcześniej, dostałem 650 odpowiedzi. To bardzo dużo, więc miałem nadzieję, że tym razem będzie podobnie. Okazało się jednak, że teraz w ankiecie wzięło udział znacznie więcej, ponad 1160 osób. W przypadku pytań zamkniętych, gdzie wybiera się spośród gotowych odpowiedzi, nie robi to różnicy. System zlicza wyniki na bieżąco, ale były też pytania otwarte i zależało mi na tym, żeby przed nagraniem tego odcinka dokładnie przeanalizować wszystkie Wasze odpowiedzi. Po drugie, wrzesień i październik miałem mocno zajęte w związku z wyjazdami i sprzedażą kursu Podcast Pro, dlatego tak naprawdę dopiero w listopadzie udało mi się na spokojnie dokończyć podsumowywanie ankiety. Po trzecie, część wniosków, które się pojawiły, starałem się wdrażać na bieżąco i to spowodowało, że na horyzoncie pojawił się zupełnie nowy projekt, który jest moim priorytetem na najbliższe 3 miesiące. Nie chciałem o nim mówić zbyt wcześnie, ale teraz już mogę. Szczegóły pod koniec tego odcinka. Zapraszam. Badanie słuchaczy, o którym będę dzisiaj mówił, to jest drugie tego rodzaju badanie, jakie prowadziłem. Pierwsze miało miejsce w marcu 2017 roku, to drugie, to świeższe, we wrześniu 2018. Po co to badanie zrobiłem? Przede wszystkim po to, żeby wiedzieć, kto słucha podcastu. A po co mi to wiedzieć? Po to, żeby przygotowywać lepsze, ciekawsze, bardziej adekwatne treści. Żeby wiedzieć, jakie tematy dobierać, jakich gości zapraszać, jakie przykłady podawać. I to dążenie do tworzenia coraz lepszych, bardziej przydatnych treści, myślę, że wynika trochę z jednego z moich 5 wiodących talentów w teście Gallupa. Tym talentem jest maksymalista, a jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o teście Gallupa, to zapraszam do posłuchania odcinka 212 z Dominikiem Juszczykiem. Tam rozmawiamy na ten temat. Czyli taki bezpośredni cel ankiety to było przygotowywanie lepszego, ciekawszego, bardziej przydatnego podcastu. Ale zadałem sobie pytanie, dlaczego ja to chcę robić, poza tym, że to zaspokaja mój talent. No i wyszło mi na to, że ciekawsze, lepsze treści pomagają pozyskiwać lojalnych słuchaczy i pozyskiwać nowych słuchaczy. I znów zadałem sobie pytanie, dobrze, ale po co mi to? I doszedłem do wniosku, że to z kolei jest zaspokojenie takiej innej mojej cechy, znowu ujawnionej w teście Gallupa, którą jest significance, czyli poważanie. Inaczej mówiąc, jeżeli tworzę wartościowe treści i dzięki nim przyciągam coraz więcej słuchaczy, to mam poczucie, że robię coś ważnego, coś wartościowego i to po prostu mnie kręci. Tak mam, tak jestem zbudowany. Pierwsze właściwie pytanie, które było zadane w tej ankiecie, to było pytanie o to, do której grupy należy ankietowany. Bo wiedziałem już z wcześniejszego badania, że są 2 takie zasadnicze grupy. Osoby, które prowadzą własną firmę i osoby, które nie prowadzą własnej firmy. Co się okazało? Że rzeczywiście te grupy nadal istnieją. Ta pierwsza grupa, czyli przedsiębiorcy, jest liczniejsza, to jest prawie 60% słuchaczy. Natomiast w tej drugiej grupie zdecydowana większość nie prowadzi wprawdzie własnej firmy, ale ma taki plan. I na tych 2 grupach teraz się skupię. Informacje, które zebrałem w ankiecie dotyczące tych dwóch grup są trochę różne, dlatego że w zależności od odpowiedzi na to pierwsze pytanie, czy jesteś przedsiębiorcą, czy nie, wyświetlały się trochę inne kolejne pytania, no bo trochę inne fakty mają zastosowanie do obu tych grup. Skupmy się teraz na grupie pierwszej, czyli na grupie przedsiębiorców, na grupie osób prowadzących własne firmy.
jeżeli chodzi o staż tych osób jako przedsiębiorców, o to, od jak dawna prowadzą swoje firmy, to tutaj jest bardzo duże zróżnicowanie od osób, które dopiero zaczynają, po osoby, które prowadzą własny biznes nawet od kilkunastu lat. Jest też spory rozrzut, jeżeli chodzi o obroty, czyli inaczej mówiąc przychody tych firm, bo taki najniższy przedział, jaki określiłem, to jest do 100 000 złotych rocznie i takie przychody pojawiały się najczęściej, ale były też wyższe. 10% słuchaczy zadeklarowało przychody swoich firm powyżej 1 miliona złotych rocznie. No i jaki z tego można wyciągnąć wniosek? Właściwie taki, że w podcaście powinienem poruszać tematy przydatne na różnych etapach rozwoju, dlatego że słuchają małej, wielkiej firmy, zarówno początkujący, jak i zaawansowani, zarówno ci, którzy mają te przychody stosunkowo niewielkie, jak i ci, którzy mają całkiem spore. Mówimy tu oczywiście o przychodach firm, a nie indywidualnych osób, więc to też warto wziąć pod uwagę. Myślę, taki dla mnie wniosek też dość istotny jest taki, że powinienem tworzyć treści o fundamentach, o tych rzeczach, które są bardzo ważne na początku działalności, ale w taki sposób, żeby ludzie prowadzący już swoje firmy, nawet od paru lat, też na nich skorzystali. Czasem jest tak, że nawet prowadząc firmę od dłuższego czasu, odbieramy jakieś treści, słuchamy podcastów, czytamy książki czy artykuły, albo słuchamy jakichś wystąpień dotyczących na przykład strategii. No i z jednej strony jest to temat fundamentalny, podstawowy bardzo, ale z drugiej strony to ciągle jest temat, który dotyczy każdej firmy, więc myślę, że tego rodzaju treści, tego rodzaju tematy to jest coś, co będę z całą pewnością bardziej jeszcze niż do tej pory brał pod uwagę. To, że największa grupa słuchaczy ma przychody firmowe do 100 000 złotych, skłania mnie też do takiego wniosku, żeby pokazywać, na ile to możliwe, rozwiązania niedrogie albo rozwiązania darmowe. I to jest kierunek wbrew pozorom nie tylko przeznaczony dla tych, którzy nie mają pieniędzy. Oczywiście, kiedy firma ma duże przychody, to łatwiej jest podejmować decyzję o zakupie jakiegoś drogiego narzędzia, ale z drugiej strony, jeżeli mieliście do czynienia z ludźmi, którzy rozkręcili swoje biznesy do całkiem sporych rozmiarów, to wcale to nie są ludzie rozrzutni. To bardzo często są ludzie, którzy nie lubią wydawać pieniędzy wtedy, kiedy nie muszą. No bo inaczej prawdopodobnie byłoby im ciężko zbudować biznes dużych rozmiarów. W budowaniu dużej firmy nie chodzi o wydawanie pieniędzy bez opamiętania, chodzi o coś wręcz przeciwnego, o bardzo racjonalne gospodarowanie pieniędzmi. Dlatego tego rodzaju rozwiązania będę na pewno nadal polecał, bo już do tej pory to robię. Zresztą cała ankieta była zrobiona na darmowym narzędziu za pomocą formularzy Google, więc ja też takie rozwiązania lubię. Oczywiście z drugiej strony czasami jest tak, że rozwiązania darmowe z jakichś powodów mają ograniczenia, są po prostu słabe albo mało wiarygodne. Jeżeli coś takiego ma miejsce, no to też będę zwracał uwagę, bo wszystko zależy od potrzeb danej osoby i od etapu, na jakim się znajduje. Czasami jest tak, że darmowe rozwiązanie wystarcza na początku, ale potrzeby rosną i z czasem przesiadamy się na jakąś wersję płatną albo jakiś inny system, który lepiej te nasze potrzeby zaspokoi. I jeszcze jeden wniosek uważam bardzo, bardzo istotny, kiedy mówimy o stażu przedsiębiorców słuchających podcastu i wielkości firm, które tworzą. Myślę, że słuchacze małej, wielkiej firmy to grupa o bardzo dużym potencjale. Widzę, że są w tej grupie osoby z bardzo dużym doświadczeniem, nierzadko większym ode mnie, i warto po to doświadczenie sięgać, warto z niego korzystać. I wynotowałem sobie tutaj co najmniej 2 przykłady wykorzystania tej wiedzy, tej mądrości słuchaczy jako przedsiębiorców. Jedna sprawa to jest zbieranie przykładów, zbieranie różnego rodzaju informacji związanych z konkretnymi tematami.
O co chodzi? Ja już to czasami robię, więc nie jest to jakaś nowa rzecz, ale myślę, że warto robić to jeszcze częściej. Jeżeli przygotowuję odcinek na przykład o czym? O wykorzystaniu content marketingu. To mogę zapytać słuchaczy wcześniej, jakie mają doświadczenia z tym tematem, co im się udało w tej kwestii, a co im się nie udało, gdzie widzą bariery, gdzie widzą przeszkody. I zebrane informacje pomagają mi w przygotowaniu, czy to treści do odcinka, czy pytań do gościa. Więc to jest takie mięso, które sprawia, że podcast nie jest takim wykładem akademickim, tylko ma odzwierciedlenie w rzeczywistych problemach waszych, jako przedsiębiorców. Druga sprawa związana z wykorzystaniem tego potencjału słuchaczy to jest oczywiście zapraszanie słuchaczy jako gości do podcastu. No i to też nie jest nic nowego, to ciągle się dzieje, więc te wskazówki to jest bardziej taka przypominajka, żeby nie zapominać o tego rodzaju kontakcie ze słuchaczami, żeby też umożliwić im współtworzenie podcastu na różne sposoby. I znów, kiedy sobie to wynotowywałem, to przypomniały mi się te moje talenty Gallupa i mam tam taki talent, który nazywa się Relator, czyli w polskiej wersji bliskość. Chodzi o to, że lubię ułatwiać ludziom łączenie się ze sobą. Jestem taką osobą, która kojarzy ludzi ze sobą i myślę, że zapraszanie odpowiednich gości do podcastu to też jest metoda na to, żeby ułatwić z jednej strony słuchaczom skojarzenie się, czy odwołanie się do takiej osoby, zapytanie jej o jakieś konkretne rzeczy. Z drugiej strony jest to też możliwość, z drugiej strony, ułatwienia mojemu gościowi dotarcia do odpowiedniej grupy docelowej. Zapraszam też wszystkich zainteresowanych zgłębieniem tego tematu do posłuchania odcinka 164 z Bartkiem Popielem na temat tworzenia grup Mastermind. Te grupy stają się coraz popularniejsze i bardzo, bardzo mnie to cieszy, dlatego że to jest też taka szansa na korzystanie z wiedzy i doświadczeń innych już kompletnie poza podcastem. Można te grupy zakładać w dowolnej konfiguracji. Nie musi to mieć nic wspólnego ze mną. To chodzi o to, żeby po prostu łączyć się w takie zespoły, w ramach których pomagamy sobie nawzajem. I myślę, że nie bez powodu ten odcinek miał bardzo duży odzew i wiele osób zgłaszało się do mnie po emisji właśnie odcinka 164 z taką informacją, że oto powstała jakaś grupa, którą stworzyli słuchacze, albo na przykład, że ktoś zaprosił mnie do wzięcia udziału w jakimś spotkaniu, gdzie tego rodzaju grupa rozmawiała ze sobą. Wracamy do podsumowania wyników ankiety. Druga grupa pytań, drugie pytania chciałem powiedzieć, ale to chyba nie jest za bardzo po polsku. Druga grupa pytań dotyczyła ludzi w firmie. No i czego się tutaj dowiedziałem? Dowiedziałem się, że 3/4 słuchaczy prowadzi firmę w pojedynkę. Pozostali mają jednego lub więcej wspólników. 48%, prawie połowa, pracuje samotnie. Nie ma żadnych pracowników, żadnych współpracowników. Prawie tyle samo, bo 46% ma pracowników lub współpracowników i jest to maksymalnie 10 osób. Od 1 do 10 osób. Inaczej mówiąc, są to mikrofirmy. Jaki z tego wniosek? Wniosek z tego taki, że tylko 6% słuchaczy, którzy prowadzą swoje firmy, zatrudnia powyżej 10 pracowników albo ma powyżej 10 współpracowników. No i podstawowy wniosek, jaki mi się nasuwa, to, że tak wiele osób prowadzących firmy zupełnie w pojedynkę, to jest z całą pewnością grupa, która może być zainteresowana tematami związanymi z szeroko pojętą samotnością przedsiębiorcy. Bo kiedy prowadzimy firmę, mamy czasem tak, że chcielibyśmy przedyskutować jakieś problemy, wątpliwości, ale nie mamy z kim, bo w rodzinie nikt nie jest odpowiednim partnerem do naszej rozmowy. Z jednej strony, jeżeli to są jakieś wątpliwości, to nie chcemy niepokoić naszych bliskich tym, że nie wiemy, jak sobie poradzić z jakimś dylematem. Z drugiej strony, to są często osoby, które pracują gdzieś na etacie na przykład i nie mają takich doświadczeń, którymi mogłyby nas wesprzeć, więc
z jednej strony tematy związane z samotnością przedsiębiorcy myślę, że powinny trafić wśród słuchaczy małej, wielkiej firmy na podatny grunt. Takie tematy związane też z efektywnością osobistą, z automatyzacją, coś, co pomaga lepiej się zorganizować, kiedy pracujemy w pojedynkę, to też jak najbardziej. Ale z drugiej strony połowa słuchaczy ma pracowników lub współpracowników, są to jednak niewielkie zespoły, więc tutaj na pewno kwestie związane z zatrudnianiem czy zwalnianiem pierwszych pracowników to jest dobry kierunek. Inny kierunek to są sprawy związane z zarządzaniem zespołem, ale niewielkim zespołem, takim kilkuosobowym, gdzie nie ma jeszcze jakiejś bardzo mocno schierarchizowanej struktury, gdzie nie ma działów, nie ma kierowników działów, tylko jest to parę osób i na tym etapie wyzwania są zupełnie inne niż w przypadku korporacji. Zapytałem Was też o branże, jakie reprezentujecie i można było wybierać te branże z zamkniętej listy, więc z jednej strony to ułatwia mnie na pewno zadanie, bo jestem w stanie przyporządkować każdego łatwo do konkretnej grupy. Z drugiej strony może być tak, że jakaś branża jest niereprezentowana i 5 najsilniejszych branż, inaczej może być tak, że jest niereprezentowana albo komuś trudno jest przypisać swoją firmę do którejś z tych wymienionych branż. 5 najsilniejszych branż, jakie wskazaliście, to informatyka i internet, marketing i reklama, edukacja i szkolenia, doradztwo i consulting, handel hurtowy i detaliczny. I 93% słuchaczy jest w tych 5 obszarach, jeżeli mówimy o tych słuchaczach, którzy prowadzą swoje firmy. Inaczej mówiąc, dominują usługi i to usługi biznesowe. Jaki z tego wniosek? Na pewno znowu wniosek związany z tematami, które powinny się w podcaście pojawiać i już się pojawiają. I są to tematy związane z budowaniem marki eksperta, sprzedawaniem swojej wiedzy, content marketingiem i tak dalej. Być może warto, żeby pojawiały się też częściej tematy związane konkretnie z którąś z tych wymienionych branż. No i z całą pewnością, jeżeli podaję jakieś przykłady, to lepiej, żeby to były przykłady dotyczące na przykład agencji internetowej, agencji interaktywnej, a nie powiedzmy piekarni czy wytwórni łańcuchów do rowerów. Chociaż może i tacy słuchacze są. Zapytałem też o wasze największe wyzwania i to będzie ostatnie z tych pytań dotyczących przedsiębiorców, o wasze największe wyzwania związane z rozwijaniem biznesu. I tutaj, ponieważ było to otwarte pytanie, to odpowiedzi było bardzo dużo, one były bardzo, bardzo różne, ale stworzyłem z tych odpowiedzi taką chmurę tagów, żeby wyłapać te słowa kluczowe, te hasła, które najczęściej się pojawiały. Tę chmurę możecie zobaczyć w notatkach do tego odcinka na maławielkafirma.pl/245. Takim najczęściej powtarzającym się słowem było słowo klienci. Drugim słowem był czas. No a później pozyskiwanie, rozwój, sprzedaż, ludzie, praca, pracownicy, marketing, marka, oferta i tak dalej, więc całą tę chmurę możecie zobaczyć na stronie internetowej. To jest znów wskazówka odnośnie tematów, którymi warto zajmować się w pierwszej kolejności. Są to też tematy, o których do tej pory już dużo było w małej, wielkiej firmy, więc być może czas pomyśleć o zajęciu się nimi w jakichś innych formach niż tylko podcast. To jest kwestia na pewno do przemyślenia. To by było na tyle, jeżeli chodzi o przedsiębiorców, czyli tę wiodącą grupę słuchaczy małej, wielkiej firmy. Druga duża grupa, 36%, to są osoby, które planują założenie własnej firmy, a w tej chwili jej nie prowadzą. I te osoby zapytałem o to, kiedy planują zrealizować te plany. Prawie połowa w ciągu najbliższego roku, 23% nie wcześniej niż za rok, pozostali jeszcze nie wiedzą. Pytałem też o branżę, w jakich zamierzają działać i tutaj odpowiedzi były bardzo ciekawe, bo te branże to edukacja i szkolenia, doradztwo i consulting, informatyka i internet, marketing i reklama, handel hurtowy i detaliczny, czyli dokładnie tych samych 5 branż, które były wskazane wśród słuchaczy przedsiębiorców. Może w trochę innej kolejności, ale te różnice są naprawdę subtelne, więc to
tylko potwierdza, że mamy tutaj pełną zgodność i te same treści, które już się pojawiają w podcaście i nadal będą się pojawiać, powinny służyć i jednym, i drugim. I tym, którzy dopiero chcą założyć swoje firmy, i tym, którzy już je prowadzą. I jeszcze jeden wniosek. Znów tutaj pojawia się potencjalna korzyść stworzenia społeczności słuchaczy. No bo jeżeli taka społeczność jest, to wtedy doświadczenia tych bardziej doświadczonych, chciałem powiedzieć, tych, którzy mają dłuższy staż w roli przedsiębiorców, mogą służyć tym początkującym. Słuchacze mogą pomagać słuchaczom i to jest coś, co pojawia się po raz kolejny. Kolejna grupa pytań, ostatnia już, o której chcę powiedzieć, to są pytania dotyczące sposobu słuchania podcastu. I trochę się tutaj zmieniło w porównaniu do poprzedniej ankiety, tej z marca 2017 roku. Przybyło wiernych słuchaczy, przybyło osób, które słuchają podcastu dłużej niż rok. Wcześniej było to 42%, w poprzedniej ankiecie teraz 57%. Zmienił się trochę sposób słuchania podcastu w ciągu tego 1,5 roku. W 2017 roku w aplikacji na telefonie słuchało podcastu 55%, w tej chwili 70%. Najpopularniejsze aplikacje są takie, jakie były, czyli tutaj mamy na pierwszym miejscu aplikację podcasty na iPhone i to jest 38-39%. Na drugim miejscu była aplikacja Podcast Addict na Androida, na trzecim była aplikacja Mała Wielka Firma również na Androida i one nadal są na drugim i trzecim miejscu, ale zmieniła się kolejność, czyli aplikacja Mała Wielka Firma jest w tej chwili na miejscu drugim, minimalnie przed Podcast Addict. Wśród słuchaczy Małej Wielkiej Firmy oczywiście. Pozostałe aplikacje, ta lista jest długa, ale żadna z nich nie miała więcej niż 5%. Najlepsze miały 4%, a większość to były jakieś pojedyncze odpowiedzi, może nie pojedyncze, ale mało liczne, to 2%, 1% słuchaczy. Więc ta pierwsza trójka to podcasty iPhone, Mała Wielka Firma, aplikacja na Androida i aplikacja Podcast Addict również na Androida. Jeżeli nie w aplikacji, to gdzie? No bo powiedziałem, że 70% słuchaczy słucha w aplikacjach, ale nie wszyscy. Pozostali słuchają albo na stronie maławielkafirma.pl, albo na YouTubie, albo pobierają plik MP3 i słuchają go na jakichś innych urządzeniach. Zapytałem o to, jak dowiadujecie się o nowych odcinkach. No i tutaj na pierwszym miejscu był newsletter, na drugim subskrypcja w aplikacji mobilnej, później sprawdzanie samodzielne, subskrypcja na YouTubie i posty na Facebooku. Tutaj nie ma zbyt wiele idących wniosków, to są bardziej takie informacje techniczne, które mówią mi o tym, jak to się zmienia i na które sposoby dystrybucji treści warto zwrócić większą uwagę. Z całą pewnością widać, że aplikacje zyskują na znaczeniu. No i taki najważniejszy wniosek dla mnie jest taki, że warto na kolejny rok wykupić aplikację Mała Wielka Firma, bo to nie jest tak, że ja ją tworzę, czy ktoś ją dla mnie tworzy zupełnie od podstaw. To jest aplikacja standardowa tworzona przez Spreakera, czyli firmę, która hostuje między innymi podcast Mała Wielka Firma. Tam można sobie zamówić wykonanie takiej aplikacji, która jest standardowa i tylko customizowana, jak to się mówi po angielsku, czyli dostosowywana pod dany podcast. Więc pojawia się tam moja grafika i pojawiają się tam odcinki Małej Wielkiej Firmy, a nie żadnego innego podcastu. Trzecia grupa, bo trzecia podgrupa w tej grupie, bo były pytania o to, od jak dawna słuchacie, jak słuchacie, no i ostatnie pytania w ankiecie to były pytania o wartość Małej Wielkiej Firmy dla Was. Zadałem te pytania tak naprawdę po to, żeby mieć punkt odniesienia w kolejnych ankietach, bo te pytania zamierzam powtarzać, robiąc kolejne ankiety za rok czy 1,5 roku znowu, żeby zobaczyć, czy to, co robię, jest dla Was bardziej czy mniej wartościowe, jak to się zmienia, bo same te oceny bez takiego punktu odniesienia są bardzo miłe, natomiast nie pokazują jeszcze, czy idę w dobrym kierunku, czy złym.
Jeżeli chodzi o przydatność podcastu, o to zapytałem, to w skali od 1 do 5 średnia ocena to było 4,68, czyli bardzo wysoka, bardzo dziękuję. Zapytałem, czy mała, wielka firma jakoś konkretnie Ci pomogła. Można było odpowiedzieć tak albo nie. 77% osób odpowiedziało, że tak. Zapytałem o to, jak oceniacie moją osobistą wiarygodność. I tutaj w skali od 1 do 5 była to ocena 4,85. Bardzo dziękuję. Zapytałem też o to, czy polecisz jaka jest szansa, że polecisz małą, wielką firmę znajomemu. No i tutaj znowu od 1 do 5 skala i wynik był 4,82. I samo to jedno pytanie, jaka jest szansa, że polecisz małą, wielką firmę znajomemu, to jest tak zwany Net Promoter Score, wskaźnik, który uznaje się bardzo często za taki najważniejszy wskaźnik satysfakcji klientów. Rozmawialiśmy o tym z Janiną Bąk w odcinku 215, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to odsyłam. I te wyniki naprawdę, po pierwsze jestem za nie ogromnie wdzięczny, bo to jest bardzo, bardzo duża przyjemność i bardzo duży, nie chcę zabrzmieć górnolotnie, ale zaszczyt dostać tak dobre oceny od Was. I wniosek jest taki, że no nadal będę się starał, nie będę odpuszczał, nadal będę Wam dawał jak najbardziej przydatną, praktyczną treść. I jest to taka motywacja do tego, żeby nie zawieść tego zaufania, które do mnie macie. Więc na pewno skłania mnie ta bardzo wysoka ocena do tego, żeby być bardzo ostrożnym w dobieraniu osób, z którymi rozmawiam, czy w polecaniu pewnych narzędzi. I ja cały czas to stosowałem, ale teraz jeszcze bardziej czuję taki bagaż odpowiedzialności, że nie chcę polecić Wam jakiegoś produktu czy jakiejś osoby, która po prostu nie jest godna tego zaufania. I jasne, że nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich rzeczy, które się wydarzą. To nie jest tak, że jestem w stanie prześwietlić każdego gościa, z którym rozmawiam i wybrać z tego wyłącznie osoby, które nie mają żadnej skazy, bo nie ma takich osób w przyrodzie po prostu, włącznie z mówiącym te słowa. Natomiast czuję tę odpowiedzialność i bardzo Wam dziękuję, bo to jest niesamowicie miłe dowiedzieć się, jak dobre oceny wystawiacie małej, wielkiej firmie i mnie osobiście. Na koniec chciałem powiedzieć o planach na 2019 rok. Nie robiłem jeszcze takiego bardzo szczegółowego planu, ale pod wpływem tej ankiety niektóre plany już się konkretyzują. Na pewno taki podstawowy punkt, od którego chcę wyjść, to jest taki, że w 2009 roku nadal planuję dostarczać wartościową, darmową treść w postaci cotygodniowego odcinka podcastu Mała Wielka Firma. To jest jedna podstawowa sprawa. Ale zastanawiałem się też, jak mogę pomóc Wam lepiej. Co mogę zrobić, żeby Wasze potrzeby jako osób planujących i prowadzących swoje firmy były jeszcze lepiej zaspokojone. I jednym z wniosków jest to, że powinienem stworzyć i chciałbym stworzyć w 2019 roku jeden nowy produkt, który sprawi, że będziecie osiągać lepsze efekty w tym, co robicie jako przedsiębiorcy albo osoby planujące otwarcie firmy. I skłaniają mnie do tego wyniki kursu Podcast Pro, kursu, w którym uczę, jak budować swoją markę za pomocą podcastu. Do tej pory odbyły się 4 edycje tego kursu. W sumie wzięło w nich udział 300 uczestników. Przychód z tego kursu to prawie 160 000 złotych łącznie z tych 4 edycji. Natomiast najważniejsze jest to, że powstało już ponad 30, blisko 40 podcastów, nowych podcastów. Czasami są to podcasty, które zostały udoskonalone pod wpływem kursu, bo wśród uczestników są też ludzie, którzy już nagrywają
i robią ten kurs po to, żeby po prostu robić to lepiej. Więc ponad 30 podcastów i to może się wydawać niewiele, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że było 300 uczestników. No ale po pierwsze, ten kurs można przerabiać w dowolnym momencie, więc jeżeli ktoś już go kupi, to ja sugeruję, żeby zacząć od razu, ale nie ma takiego obowiązku. Dostęp do kursu ma cały czas, więc może zacząć nagrywać z czasem. To po pierwsze. Po drugie, nie każdy uczestnik zgłasza mi fakt, że coś nagrał i to już się pojawiło w sieci i to opublikował. Ja też nie jestem w stanie wyłapać każdego, więc do tej listy dodaję tylko i wyłącznie te osoby, które zgłosiły się do mnie i zgodziły się na to, czy poprosiły o to, żeby się na tej liście znaleźć. Więc to możliwe, że nie są wszyscy. Poza tym ponad 10% uczestników włożyło wysiłek, przeszło cały proces związany z wymyśleniem, stworzeniem, przygotowaniem, nagraniem i publikacją podcastu. Cały ten proces wymaga naprawdę sporo wysiłku i wydaje mi się, że to jest naprawdę dużo, nawet jak na w ogóle każde szkolenie. Jeżeli wybieramy się na jakiekolwiek szkolenie, to nie wiem, nie widziałem takich danych, ale zastanawiam się, czy 10% ludzi realizuje to, czego się na tym szkoleniu nauczy. Na szkoleniu online prawdopodobnie jest to jeszcze trudniejsze. Nie wiem, pewnie dla niektórych nie, dla innych tak, ale wymaga to takiej większej być może samodyscypliny, więc wydaje mi się, że to jest bardzo dobry wynik, te ponad 10%. I wydaje mi się, że taki kurs online, poza tym, co dzieje się w podcaście, bo tak jak mówiłem, pierwsza sprawa jest taka, że podcast nadal będzie się ukazywał i nadal będą w nim przydatne, wartościowe treści zupełnie za darmo, ale taki kurs jest bardziej motywujący dla uczestników i przy okazji jest też sposobem na zarobienie pieniędzy, bo nagrywanie podcastu też pochłania pewne koszty i no jest to sposób na to, żeby te koszty pokryć i być może jeszcze coś przy okazji zarobić. Więc jak mogę pomóc lepiej? Jedna sprawa to są te produkty i tak jak powiedziałem, chciałbym jeden taki produkt stworzyć nowy w 2019 roku. Nie mam jeszcze żadnego konkretnego pomysłu, ale będę nad tym pracował. Drugi element to jest budowanie społeczności. To jest wątek, który przewijał się w tych wnioskach, o których mówiłem wcześniej. I pierwszą rzeczą, która przychodzi mi do głowy, czy przychodziła mi do głowy, kiedy myślałem o budowaniu społeczności, no bo już analizuję te wnioski od pewnego czasu, było stworzenie grupy na Facebooku dla słuchaczy. Miałem też kilka takich sugestii od słuchaczy, żeby taką grupę stworzyć, że to byłaby wartość dla nich, no bo mieliby takie miejsce, gdzie mogą się wymieniać doświadczeniami i tak dalej. Natomiast stwierdziłem, że to nie jest dobry pomysł, dlatego że stworzenie grupy na Facebooku jest proste i darmowe, ale prowadzenie tej grupy tak, żeby ona rzeczywiście dawała wartość, tak, żeby nie było tam tylko spamu, ale żeby była tam wartościowa, merytoryczna dyskusja, to jest masa pracy, wymaga to bardzo dużo czasu i ja po prostu myślę, że jestem w stanie ten czas zagospodarować lepiej niż na doglądanie takiej grupy. Więc to jest jedna sprawa. Poza tym, budowanie grupy na Facebooku to jest wielka niewiadoma, dlatego że nie wiem, czy też to zauważyliście, ale z mojego punktu widzenia mnie się wydaje, jestem też członkiem różnych grup, wydaje mi się, że te grupy mają coraz mniejszy zasięg, że tak jak kiedyś rzeczywiście wszystko, co się w tych grupach dzieje, się wyświetlało uczestnikom, to teraz jakoś to gdzieś ginie, coś się niedobrego dzieje. Odzew na to, co pojawia się w grupach, jest coraz mniejszy. I wydaje mi się, że to jest taki naturalny bieg wydarzeń, że jeżeli jest jakieś narzędzie, z którego ludzie korzystają, no to coraz więcej firm na przykład, czy marketerów zaczyna z tych grup korzystać. Ludzie, użytkownicy Facebooka zapisują się do 1, 2, 3, 5 grupy i w pewnym momencie zostaje przekroczony jakiś próg, powyżej którego Facebook nie jest w stanie im wyświetlać treści
z każdej grupy, każdego postu z każdej grupy, bo robi się tego za dużo. Wiadomo, że Facebook dobiera te treści na podstawie tego, jak użytkownicy na nie reagują. A jeżeli jestem zapisany do 10 grup, no to nie jestem w stanie być bardzo aktywny w każdej z tych grup codziennie, chyba że taką mam pracę albo sobie to postawię za cel, ale wtedy pewnie braknie mi czasu na inne ważne rzeczy. Więc wydaje mi się, że grupa na Facebooku to nie jest najlepsze narzędzie w moim przypadku do tego, żeby taką społeczność budować. Nie neguję tego, że można to robić, znam takie przypadki, wiem, że są ludzie, którym to świetnie wychodzi, ale ja uważam, że w moim przypadku nie byłoby to maksymalnie efektywne. Natomiast są inne pomysły. I jeden z tych pomysłów, który już bardzo niedługo, mam nadzieję, ujrzy światło dzienne, będzie na stronie maławielkafirma.pl. Pojawi się tam taka strefa dla stałych słuchaczy, w której będziecie mieć dostęp do wszystkich dodatkowych materiałów, jakie pojawiają się przy poszczególnych odcinkach. W tej chwili jest tak, że kiedy wchodzisz na dany odcinek, jest tam prezent do pobrania, no to zostawiasz swój e-mail, dostajesz mailem ten prezent. Ale to jest takie dosyć wyrywkowe, to znaczy to jest tak, że jeżeli ktoś nowy słuchacz dołącza, zainteresuje go dany odcinek, pobiera prezent, super, no to ma dostęp do tego prezentu, świetnie. Ale jest masa odcinków starszych, gdzie również były bardzo wartościowe prezenty, do których ci nowi słuchacze już niekoniecznie trafią. Poza tym, jeżeli jestem zainteresowany jednym, drugim, trzecim, czwartym, piątym prezentem, no to wtedy zapisywanie się za każdym razem, podawanie swojego maila nie jest najbardziej wygodnym sposobem dostępu do tych treści. Dlatego postanowiłem stworzyć taką strefę dla stałych słuchaczy właśnie, gdzie wszystkie te bonusy i nie tylko będziecie mieć dostępne w jednym miejscu. I jeżeli okaże się, że to rzeczywiście wam się spodoba, jeżeli będzie zainteresowanie zapisywaniem się do takiej, jeszcze nawet nie społeczności, no bo tam nie ma jako takich elementów społecznościowych na starcie, ale jeżeli będzie więcej osób zainteresowanych dostępem do tych treści, to bardzo możliwe, że będę starał się tam działać bardziej aktywnie i dodawać tam takie elementy, które ułatwią osobom zapisanym do tej części strony Mała Wielka Firma interakcje i jakieś wspólne działania właśnie społecznościowe. Natomiast jest jeszcze coś. Jak mawiają na konferencjach Apple, there is one more thing. Otóż, panie i panowie, zbliżają się 10. urodziny Małej Wielkiej Firmy i pomyślałem sobie, że nie ma lepszego pretekstu do tego, żeby słuchacze Małej Wielkiej Firmy mogli się spotkać. Takie spotkanie planuję 2 marca 2019 w Warszawie. Będzie to całodniowe wydarzenie. Chodzi tu o to, żeby słuchacze mogli się spotkać się i ze mną, i z gośćmi, którzy pojawiali się w Małej Wielkiej Firmie wcześniej. Chodzi o to, żeby tak symbolicznie podsumować te 10 lat, fajnie się bawić przy okazji i żebyście mieli okazję też się zainspirować i dostać trochę przydatnej wiedzy, no bo tym Mała Wielka Firma stoi. Kto się tam pojawi? Mam nadzieję, że słuchacze, to jest jedna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych uczestników, o zaproszonych gości, to lista jest już prawie dopięta. Będę mówił o kolejnych osobach w najbliższym czasie. Natomiast już teraz mogę powiedzieć, że jednym z uczestników tego spotkania, jednym z uczestników 10. urodzin Małej Wielkiej Firmy będzie człowiek, który był gościem w najpopularniejszym odcinku podcastu jak do tej pory. Ten odcinek ma ponad 60 000 pobrań w wersji audio i już w tej chwili ponad 200 000 obejrzeń na YouTubie. A tym gościem jest Miłosz Brzeziński. Miłosz Brzeziński będzie jednym z gości 10. urodzin Małej Wielkiej Firmy. Kto jeszcze? Dowiecie się wkrótce. Szczegóły będę podawał na bieżąco
odbiorcą newslettera, więc jeżeli do tej pory go nie subskrybujesz, to zapraszam do zapisania się na maławielkafirma.pl/newsletter. Na pewno takie wieści będą się pojawiać również na fanpage'u Małej Wielkiej Firmy, facebook.com/Mała Wielka Firma. Zapraszam do śledzenia informacji na bieżąco. Więcej szczegółów już wkrótce. Bądźcie czujni. 2 marca 2019. Sobota. Mam nadzieję, że spotkamy się wtedy w Warszawie. Niesamowicie kręci mnie przygotowywanie tego wydarzenia, bo miałem okazję poznawać słuchaczy Małej Wielkiej Firmy przy różnych okazjach i bardzo wiele razy byłem pod wrażeniem tego, jak fajnymi jesteście ludźmi. Cieszę się, że będę mógł spotkać się z wami w jednym miejscu, w większej grupie i że wy również będziecie mieli okazję poznać się nawzajem. Jestem przekonany, że może wyniknąć z tego bardzo dużo dobrego. Dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Subskrybuj podcast Mała Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji maławielkafirma.pl/podcast.